Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Radio Rebeliant, Aleksandra Maksalon, witam serdecznie, a dziś naszym gościem jest dr Mirosław Oczkoś, doradca i mentor wizerunkowy oraz cieszący się ogromną sympatią, a przede wszystkim zaufaniem naszych widzów, komentator świata politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam oczywiście wszystkich widzów rebeliantów. Bardzo nam miło, panie doktorze. Czy zdaniem pana doktora polityka pozbawia empatii i stępia poczucie przyzwoitości? To jest pytanie. Polityka jest bardzo niebezpiecznym zajęciem, dlatego że psuje charakter ludziom, którzy nie mają charakteru albo słaby mają charakter. To jest po pierwsze. Po drugie, jak się obserwuje, a ja to obserwuję kilkadziesiąt lat, ludzi, którzy wchodzą do polityki i wychodzą z polityki na przykład, to są zupełnie inni ludzie. Rzadko kto zachowuje podobną osobowość, tożsamość. Ja nawet w żartach głoszę taki pogląd, że powinno się na ulotkach wyborczych, czy tam obwieszczeniach wyborczych powinien być podpis: polityka albo zdrowie, wybór należy do ciebie. I żeby uprzedzać jednak ludzi, że to jest jakiś rodzaj narkotyku czy uzależnienia, który może nie mieć antidotum. W momencie, kiedy się nic innego nie robi, a bardzo z boku to wygląda, że polityka jest bardzo prostą grą i najlepiej, znaczy nie wiem czy najlepiej, ale najlepiej nic nie umieć, nie? No bo wtedy jest dosyć prosto i to nie chodzi nawet tylko o Polskę, bo my mówimy o Polsce w tej chwili, ale to widzimy w przypadku Donalda Trumpa, no. Deweloper, oszust zresztą, już pomijam, że mizogin i molestator, zdobywa poparcie, co wydaje się nieprawdopodobne, czy że milioner zdobywa poparcie biednych i głodnych i bezdomnych, to już samo z siebie jest absurdalne. Czyli jest to taka porażka, mam nadzieję, że nie do końca jeszcze, ale mimo wszystko tej demokracji takiej bezpośredniej, że wybieramy swoich ludzi i oni za nas coś robią w jakiejś tam sytuacji. Natomiast w polskiej polityce też się takich kilka osób pojawiło, czy kilkadziesiąt, które od początku transformacji w 1989 roku z zawodu są politykami. Co na wejściu już jest naprawdę rosyjską ruletką, ponieważ jeżeli się nie ma na czym osadzić swojego życia, czyli zawsze mogę wyjść z polityki i na przykład wrócić do nauczania, albo wyjść z polityki i zacząć uprawiać, nie wiem, bławatki. Tylko jak się kończy polityka, co było widać po Janie Marii Rokicie, no to nagle się okazało, że stoi goły i bosy i bezradny. Nie potrafił sobie zawiązać buta, co jest przerażające. W związku z tym ta kadencyjność jest tutaj ważna. Natomiast język polityki jest wypadkową tego, kto do tej polityki idzie. I zawsze ta buta, chamstwo, arogancja, znaczy zawsze, bo teraz tak jest, przebija się mocniej niż kulturalna wypowiedź oparta na jakimś, nie wiem, retorycznej konstrukcji, jakimś bonmocie. To wszystko jest coraz gorsze, coraz gorsze. Co ciekawe, bo to wiem z własnego doświadczenia i z moich kolegów i koleżanek, że bardzo duża grupa, coraz większa grupa polityków się uczy. Znaczy szkoli się, próbuje tam robić różne rzeczy, czyli widocznie presja tych najbardziej takich no jednak chamskich zachowań jest albo imponująca, albo jest łatwiejsza. Niech pani redaktor zwróci uwagę, że kiedyś była taka sytuacja, że ktoś czegoś nie umiał, nawet nie wierzę w polityce, ale w ogóle, to raczej się wstydził, nie nagłaśniał tego, że ja czegoś nie umiem, tylko próbował się dokształcić albo nie wiem, dowiedzieć. A teraz przez ostatnie szczególnie 8 lat PiS-u i 10 pana Andrzeja Sebastiana
Zresztą dzisiejszy ten list z 7 O to pytaniami chciałam zapytać, tak tak, jest. dowodzi tego, że po prostu byle jakość jest na pierwszym miejscu i na przykład jeżeli czegoś nie umiem, to jestem z tego dumny i nic ci do tego. A jak mi zwrócisz uwagę, to jesteś nieprawdziwym Polakiem na wejściu, nie? Bo to o to głównie chodzi. Mało tego, czyni się zarzut, panie doktorze, osobom, którzy coś umieją, jak na przykład znajomość języków obcych, prawda, jest wytykana kandydatowi Trzaskowskiemu na przykład. Ale stał się bonjourem dzisiaj, pani prawda? W sedno, tak, trafiła pani w sedno. To jest kuriozum absolutne, żeby mieć zarzut, że pan za dużo języków zna. Znaczy to, ja się śmieję i pani też się uśmiecha i to oczywiście, że tak, natomiast my powinniśmy płakać obydwoje tutaj. Otóż to. Nad tym, że gdzieś jest taki, nie chcę nikogo urazić, ale taki styl pszenno-buraczany po prostu, tak, że im gorzej, tym lepiej, a jak jest lepiej, to znaczy, że jest gorzej, prawda? Litości, to, że ktoś stanie na środku placu i powie, ja jestem najbardziej polski z polskich Polaków i ojczyznę mam w sercu, ale to, że kradnę i tam rozprowadzam znajomych, to jest nieważne, to po prostu jest poboczna sytuacja, bo kocham Polskę. Rany boskie, że tak powiem, ale to jest model, który zaczął obowiązywać od kilkunastu lat, bo to nie jest sprzed roku. Natomiast rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość oraz solidarno-suwerenna Polska rozwinęły to w sposób bardzo twórczy, aż do takiego samego dna, bo jak się sięga po to, co oni robili, gdzie brali pieniądze, to nie ma obszaru, w którym by pieniędzy nie brali. I oczywiście odwracanie pojęć, bo pani doktor też pytała o ten język. Właśnie to jest to, że prawo nie znaczy prawo, a sprawiedliwość nie znaczy sprawiedliwość. I takich określeń jest dużo więcej, które zostały wypaczone bardzo mocno, czyli metamodel języka, czyli takie gładkie słowa, które niczego nie znaczą. Tu Jarosław Kaczyński jest takim mistrzem w tym, czyli potrafi powiedzieć, że pewni ludzie spotkali się w pewnym miejscu i pewne rzeczy ustalili i z tego robi się afera wielka. Dzisiaj był łaskaw powiedzieć jakiemuś dziennikarzowi, współczuję, że pan tam pracuje, czyli obelga, obraza, postponowanie, brak szacunku elementarny do zewnętrznych wszystkich oponentów, ale też widać, że brak szacunku do najbliższych współpracowników. Zostaliśmy poddani wielkiej ściemie takiej łudy, że to jest wielki geniusz strategiczny, który po prostu tak myśli o Polsce, że mu normalnie dym leci uszami i buty mu się mylą na nogach, a to jest po prostu polityka a la drobny cwaniaczek. Prezydent Andrzej, przepraszam. Tak. Pan prezydent Andrzej Sebastian Duda, jak pan doktor zwykł mówić, też nie mówi tonem koncyliacyjnym. Wydał oświadczenie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, w którym jednocześnie podważył wiarygodność prokurator Wrzosek, wsparł, a nawet podbił narrację Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie oraz wystosował list do premiera, wytykając mu brak stosownej reakcji. Tutaj brak tej koncyliacyjności w obliczu majestatu śmierci, prawda? Ja nie oczekuję niczego od pana Andrzeja Sebastiana. Myślałem, że może się trochę uspokoi na te 5 miesięcy przed zakończeniem swojej wybitnej misji w dziejach naszego kraju. Natomiast tam jest, bo ten list i to wszystko, tą narrację ułożył ewidentnie pan wiceprezydent Mastalerek. I to jest to słynne powiedzenie, że pan wiceprezydent Mastalerek mówi, mam Andrzeja Dudę, nie zawaham się go użyć. I go użył, bo ta kohabitacja ostatnimi jakimiś tygodniami nie była najgorsza w sumie. Natomiast pan Andrzej Sebastian Duda jest politykiem bez właściwości. To czasami się przydaje. On się przydał jako prezydent, ponieważ był łatwy do ulepienia, łatwy do zastraszenia, łatwy do spostponowania i taka metoda szokowa trochę, czyli taki ogólnie dostępny widok braku szacunku, tam nie podawania rąk, nie, tak dalej, powodował to, że pan Andrzej jeszcze bardziej się starał.
czyli takie uwarunkowania trochę na poziomie badań psów Pawłowa. To w polityce jest straszne, ale też w biznesie jest straszne, bo z tego powodu różne się dzieją rzeczy w korporacjach, gdzie menadżerowie wyżsi wywierają presję na niższych i tak dalej. To jest ludzkie, ale to jest okropne. W związku z tym tutaj pan Mastalerek, pytanie o co jest gra, bo to wstawia pana Andrzeja Sebastiana znowu na takiej pozycji, że jest królem bez wojska. No chyba, że jest tak przewrotne to wszystko w wydaniu pana Mastalerka, a on umie grać w politykę, że zakładają wersję taką, że pan Mencen prześciga w wyborach pana Karola Nawrockiego i wtedy pan Jarosław Aleksander Kaczyński, żeby nie było, będzie musiał udać się, czy będzie chciał, czy nie, na polityczną emeryturę, bo zostanie z nim tylko Błaszczak prawdopodobnie, no może jeszcze Suski, ale nie jestem pewny, a reszta pójdzie za Konfederacją, bo wszystkie znaki niebie i ziemi wskazują, że PiS w takiej wersji jest z formacją schodzącą. Ja nie wiem, że to oni znikną czy coś, bo tam jest mnóstwo ludzi, którzy nie są umoczeni w różne rzeczy. Natomiast ta cała wierchuszka, która tam jest, która była w ministerstwach różnych, po 15 wiceministrów, po 7 i wszyscy się nie znają na czymś. To jest genialne w ogóle, żeby być Zbigniew Ziobro, który był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, skończył studia na 3 z 2 i nikt go nie chciał jako prawnika, czyli na prawie zna się wybitnie. Dobrał sobie 6 czy 8 zastępców, z których większość się nie zna na prawie. No to jest to jest kopernikański przewrót w takiej sytuacji. Naprawdę, tu myślę, że Fromborg powinien pochylić czoło. A później mamy prezydenta, który jest doktorem nauk prawnych z UJ-u, naprawdę rany boskie, UJ-cie kochany, i jego promotor mówi, że się go wstydzi. Nie? Tak. To ja myślę, że jednak ja bym się zakopał w najdalszej części świata, się nie odzywał. Mój promotor coś takiego powiedział, mojego doktoratu, że bredzę, albo że w ogóle głupoty gadam, albo że tam łamie konstytucję, albo coś tam jeszcze. Natomiast to nam daje pewien taki obraz środowiska, które tam jest. To jest środowisko bardzo mocno zdegenerowane, no właśnie ponieważ wszystko było wolno. Jak pan Kaczyński powiedział, że ja nie mam w tej sprawie nic wspólnego, to prokuratura go nie przesłuchiwała. Jak potrzebował czytać akta, to zmieniono ustawę, że pan Ziobro mógł mu przywieźć i pokazać akta wszelakie. I być może ta gra jest o to, że pan Mastalerek chce wyprowadzić pana Andrzeja Sebastiana na taką flankę, gdzie może jakaś część, no właśnie po PiS-ie, no tak zwanym, powie, dobra, to może Andrzej jest okej, bo tam ze Stanami ma dobre układy, chociaż jak widzimy, tam kupowanie tych 10 minut jest dosyć drogie. No bo ja nie widzę tego. Inaczej tego nie widzę. Nie sądzę, żeby to była akcja pana prezydenta, dlatego że pan prezydent nie ma żadnych właściwości politycznych, jeżeli chodzi o budowanie takie partyjne. I to nie wiem, czy jest zarzut. Ludzie tacy są. Niektórzy po prostu się nie nadają do tego, żeby budować partię, być szefem partii, nie wiem, tam przewodniczącym, sekretarzem generalnym. To są specjalne umiejętności do tego, czy predyspozycje może bardziej. A pan prezydent pokazał przez te 10 lat, że nie ma żadnych predyspozycji, żeby cokolwiek zbudować, tylko był trochę na pasku, trochę na marchewce, trochę na dystansie, trzymany przez prezesa Kaczyńskiego, o to głównie chodzi. I pytanie teraz, do czego ma to doprowadzić, bo jeżeli do konfliktu z Tuskiem, no to się nie udało, dlatego że Donald Tusk, bądź jego współpracownicy oczywiście, odpisali takim tweetem, czy tam X-em, który zamyka w zasadzie mnóstwo rzeczy, bo pokazuje, że to jest spokojna odpowiedź, bardzo mocno. Po drugie szydercza, wyśmiewająca, że teraz jest inaczej niż Andrzej uważałeś, upatrz i ucz się. A po trzecie nie wchodzi w ten taki, właśnie w tą bieżączkę, tak? Czyli tłumaczenie się, że tam no Barbara, pani Barbara to, a pani... W ogóle o czym rozmawiamy? No i tutaj to jest wtopa, jeżeli chodzi o prezydenta, bo kogo miał przekonać do siebie, że on też walczy o panią Barbarę, którą na pewno pokrzywdzono, no bo to głównie o to chodzi. Różnica jest taka,
że z tego co czytałem, pan minister Bodnar jednak złoży zawiadomienie i tak się to powinno robić, to jest pomówienie. Jeżeli pan Kaczyński złoży na pana Kalisza, to jeszcze lepiej, dlatego że zetrą się na różnym polu. A po trzecie, no, wydaje się, że Donald Tusk nie będzie milczał w tej sytuacji, bo to się zawsze jakoś tam hoduje. Jest 50 tam chyba 8, tak, czy 9 dni do wyborów. To nie ma potencjału, bo za chwilę pan doktor Nawrocki się okaże jeszcze jakimś innym osobnikiem, co może być bardzo ciekawe. I dynamika kampanii, my mówimy, kampania trwa. Owszem, pan Mencen zaczął kampanię jeszcze przed prekampanią. Prekampania nie ma czegoś takiego, ale była. Teraz jest kampania, ale de facto ona się zacznie według mnie po świętach wielkanocnych, kiedy wytoczy się największe działa, że się jeszcze ma te grube berty, jakieś wilcze doły się wykopie, znajdzie się niemożliwych świadków do różnych niemożliwych rzeczy, bo to jest klasyka gatunku, chociaż stawka jest większa niż zwykle, a mianowicie my w Polsce najczęściej, nie wiem, czy to jest, na pewno nie jest to nasza specyfika tylko i wyłącznie, głosujemy częściej przeciw komuś niż za kimś. A wybory prezydenckie do tego się nadają idealnie, bo mamy jedne osoby, kobiety, mężczyzn, kobiety jest bardzo mało i możemy sobie tą frustrację jakoś tam skompensować, chociaż w pierwszej turze raczej, jeżeli ktoś idzie do wyborów, to będzie głosował za. Bo to jest ta możliwość, że ja sobie cenię panią Biejat, to zagłosuję na panią Biejat. Jak sobie cenię pana Mencena, to na pana Mencena. A później zaczyna się wielka gra Bernarda Żbika, czyli kto kogo zdoła bardziej obrzydzić albo zniechęcić, żeby poszedł do wyborów. I tutaj dotykamy sedna tego, o co walczą kandydaci na prezydenta. Tylko trójka, ewentualnie w tej chwili, zawsze dwójka, ale teraz trójka, walczy o to, żeby zostać prezydentem. Reszta walczy o zupełnie inne cele, ma zupełnie inne zadania, tylko że deklaratywnie mówi, że o prezydenturę oczywiście, to jest jasne. No i wiadomo, że w tej chwili do walki o prezydenturę włączył się pan Mencen, ale tam nie ma dużego ciśnienia na to, żeby on został tym prezydentem. Natomiast po pierwsze on walczy o siebie, bo jeżeli będzie miał wynik lepszy, a wychodzi na to, że będzie miał lepszy niż pan Bosak, tak, pan Bosak sprzed 5 lat, czyli Mencen zostanie szefem Konfederacji. Pan Grzegorz Braun sobie już odpłynął z panem Korwinem na różne tam takie ciekawe różne rzeczy. Będą śpiewali piosenkę Wesołe jest życie staruszka. Natomiast pan Mencen ma szansę zostać szefem. Ma bardzo dobre poparcie. Są mocne kobiety, jeżeli chodzi o Konfederację. Akurat 2 europarlamentarzystki, ale mocne są, jeżeli chodzi o przekaz. I niech pani redaktor zwróci uwagę, że no 21% już ma gdzieś tak tam. jest. W najnowszym sondażu opinia 24 dla RMFFM. O właśnie, o właśnie. Tak. Czyli mnóstwo ludzi dało się nabrać, że Konfederacja jest normalną partią. Pan Bosak biega, bo ceni zdrowie i opowiada rzeczy cały czas te same, nikomu to nie przeszkadza. Coraz więcej ludzi na wiecach jest, bo coraz więcej ludzi chce być świadkiem tego, kto to jest. Bo tutaj wiadomo, że jest Kaczyński, Tusk i to mamy dosyć. I jest jeszcze jeden czynnik, który działa na korzyść, bardzo mocno na korzyść Konfederacji, a w tym przypadku też Sławomira Mencena, a mianowicie w tym roku po raz pierwszy będzie mogło zagłosować pokolenie Alfa, które skończyło 18 lat w styczniu, czyli 1 stycznia ma 18 lat i to jest pokolenie czysto internetowe. To poprzednie nie do końca, ale też internetowe, czyli w zasadzie telewizji i gazet się nie czyta, ale media społecznościowe, TikTok, Instagram jest bardzo ważne. No a tam jest Mencen. Tak jest. Tam jest Mencen z przekazem no takim czy innym, ale jest. I on nie musi odpowiadać na pytania dziennikarzy, co w ogóle jest trochę żenujące, no ale wszedł w tryb Kaczyński trochę, że na pytanie niewygodne mówić, że pani jest głupia, czy pan co nie rozumie, co powiedziałem, to jest karygodne. Natomiast ponieważ większość ludzi, którzy się deklarują młodych, czyli od 18 do 29 roku życia, w ogóle nie poparło, nawet nie ma 1%, znaczy 1% dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko
dla Konfederacji, bądź jeszcze innych oczywiście, bo tam jest i Trzaskowski, i Hołownia, tylko Hołownia musi w końcu wystartować w tej kampanii. Może się okazać, że jak pójdzie Słyszymy o restarcie cały no czas. tak, tylko że jak pójdzie po raz kolejny zmienić kolce na bieżnię, to może się okazać, że już reszta pobiegła i to jest duży kłopot. Trzeba być w czasie. To w którymś filmie było powiedziane, że życiem rządzi przypadek i czas. I przypadek sprawił, że jestem w polityce, ale czasu, żeby się uczyć, nie mam, nie? I trochę coś w tym jest. Także, przepraszam, dużo wątków jest, ale jakoś tak pani redaktor mnie pozwala mi tutaj pływać. Bardzo się cieszę, panie doktorze, zawsze nas wzbogacają pana doktora opinie. Ja chciałabym na chwileczkę wrócić do wątku śmierci pani Barbary Skrzypek i w tym kontekście podjąć wątek pani prokurator Ewy Wrzosek, bo dużo pojawiło się komentarzy, także wśród polityków partii rządzącej, głos zabrała na przykład posłanka Anna Żukowska, komentarzy krytykujących fakt prowadzenia właśnie przez tę panią prokurator tego śledztwa. Tak sobie myślę, że spora w tym finezja, choć najgorszego sortu, rzekłabym, sięgając po terminologię prezesa Kaczyńskiego, wpierw kogoś prześladować w sposób nieuprawniony i nieprawny, bo Pegasus był w użyciu, przypomnę, a następnie właśnie z tego faktu uczynić główny zarzut przeciwko tejże osobie, podważając jej wiarygodność i profesjonalizm. Co pan o tym myśli? Ja mam dokładnie takie samo zdanie jak pani. Owszem, zawsze można się doczepiać do różnych rzeczy, natomiast to jest właśnie to, co według mnie jest najbardziej obrzydliwe w polskiej polityce, a mianowicie, że ludzie, którzy spełniali swój obowiązek, bo pani prokurator Wrzosek spełniała swój obowiązek i za to, że była właśnie dobrym prokuratorem, była szykanowana, bo wiemy, ponad miarę i to taką naprawdę ponad miarę. I w momencie, kiedy była szykanowana, no to i nie chciała się położyć na ziemi i powiedzieć, dobrze, dobijcie mnie, bo była, przecież, dlatego była szykanowana, że podjęła śledztwo przeciwko w sprawie wtedy partii rządzącej. I teraz w momencie, kiedy ona się zaczęła bronić, no to skierowała się naturalnie w stronę NGO-sów, nie wiem, Tour de Konstytucja, ale też i opozycji ówczesnej. No, przepraszam najmocniej, no to naprawdę dać się zamordować publicznie w sensie, no to mało kto może. I teraz jest taka sytuacja, dlatego mówię, że się zgadzam absolutnie z panią redaktor, że ma wrócić normalność, czy wraca normalność. Przychodzi pan minister Bodnar, który jak widać nie jest narwańcem, tylko robi to metodologicznie, to zaczyna przynieść efekty w ogóle. No i teraz pytanie, no to teraz tak, no nie można pani Wrzosek zatrudnić z powrotem, bo ona się wypowiadała politycznie. Ja mówię, przepraszam bardzo, a ci zastępcy prokuratora, których nie może Adam Bodnar zwolnić, bo mu taką ustawę wymyślił pan Ziobro i oni byli, wiemy, że byli hejterami, gnębicielami, no w ogóle tam się rzeczy działy straszne. Sędzia Piebiak chociażby, prawda? Na przykład, czy sędzia, który tam rwał te uchwały i tak dalej, czyli chamstwo, bezczelność i buta. I oni są. I nikt się nie czepia. A ponieważ pani Wrzosek wróciła do pracy, no to teraz w zasadzie cokolwiek by nie zrobiła, bo moim zdaniem to o to też chodzi. Że nawet jakby prowadziła sprawę w tej chwili, bo ja rozumiem, że jakieś inne sprawy też prowadzi. Ja nie jestem biegły akurat z tym, ale no, to nie jest jedyna sprawa, tak. Prawda, że dobrze, pani prokurator, nie będzie pani prowadzić śledztwa w sprawie tych wież, bo może ktoś będzie niezadowolony. No to jesteśmy w paranoi, bo skoro prokurator Wrzosek, zresztą naprawdę według mnie bardzo dzielna osoba, absolutnie, dzielna kobieta, pan Tuleja, tak, i jeszcze paru sędziów, no nie dali się złamać. No to rozumiem, że teraz też się nie dają łamać. To nie jest tak, że to działa w jedną stronę. Naprawdę ludzie, którzy nie dali sobie narzucić, no właśnie ziobrostanu, niektórzy naprawdę mieli przechlapane i nie dali się złamać, no to tym bardziej nie dadzą się teraz złamać, kiedy ich nikt nie łamie. Nie? I to jest tak nieuczciwe, że zarzuca się, no to proszę udowodnić, że ona byłaby bez procedury. Moim zdaniem, gdybym miała coś na sumieniu, to jest moje zdanie laika, ja jestem tylko po roku prawa,
z którego uciekłem. Także przepraszam Uniwersytet Wrocławski, a może dobrze, że nie skończyłem tego prawa. Ale Uniwersytet we Wrocławiu pozdrawiamy, panie doktorze, to też Tak moja jest, pozdrawiamy uczelnia. serdecznie, bo to była roczna przygoda moja z prawem we Wrocławiu. To mówię właśnie o tym, że no to proszę, gdyby ona gdyby kombinowała, to by było nagranie, byłoby coś jeszcze. Natomiast prowadziła procedurę. No i oczywiście no, można się z tym zgadzać, bądź nie zgadzać. No, są różne przecieki. Zresztą u nas to też jest bardzo ciekawe, że wszystkie tajne rzeczy są tajne przez 23 minuty od momentu, kiedy wyjdzie pierwszy jakiś osobnik z gabinetu. Bo skąd pan Kaczyński wiedział od razu w sobotę, od razu w środę, co było na zeznaniach? No to pani Barbara mogła mu powiedzieć. Pan Kaczyński twierdzi, że nie. Czyli miał sen, że widzę przesłuchanie, a tam jest to i to. Nie? Tak dalej. Także ja się absolutnie nie zgadzam jako obywatel. Mogę to rozkładać na czynniki pierwsze jako specjalista, ale jako obywatel się nie zgadzam, żeby za to, że ktoś był właśnie niezłomny, teraz go karać. I naprawdę uważam, że pani prokurator Wrzosek, pan Igor Tuleja i paru jeszcze innych wybitnych sędziów, to jest przykład dla prokuratorów i sędziów, jak się powinni zachowywać. Bo ci, co byli symetrystami albo byli po drugiej stronie, ci będą po drugiej stronie, to mogą jeszcze za to odpowiedzieć, mam nadzieję. Ale symetryści przyczajeni po cichu i z tą władzą, i z tamtą władzą, i z następną władzą, to nie jest gwarancja dobrego sędziowania czy prowadzenia śledztw. A tutaj pani Wrzosek po prostu, ja czytałem dzisiaj tak wybiórczo trochę to, co się dzieje, jakie ona ma groźby, jakie ma no, po prostu obrzydliwe teksty, to jest właśnie, za to odpowiada pan Kaczyński. To trzeba powiedzieć głośno. Odpowiada za to pan Jarosław Aleksander Kaczyński, za sianie nienawiści w Polsce. I jak ktoś miał jakąś wątpliwość, kto tą nienawiść sieje, no to bardzo proszę. Mamy dowód procesowy nawet, na czym to polegało. Napadnięto na panią Wrzosek z każdej strony z prawej sceny, nie podając żadnych argumentów, nie podając żadnych dowodów. No to o czym rozmawiamy? Rozmawiamy o szczuciu. Gdyby pan Tuleja teraz poprowadził coś innego, no to co, teraz mają wybierać, że no może jak pan Kaczyński będzie urażony, no to lepiej, żeby ten sędzia tego nie robił. No to tak było, a ma tak nie być. W związku z tym ja bym zalecał, to taka darmowa porada dla koalicjantów 15 października, żeby się najpierw stuknęli jakimś młotkiem w czoło, takim nie metalowym, ale takim jakimś tam plastikowym, policzyli do 10 i zastanowili się, gdzie kto jest i jak dajemy się nabrać panu Kaczyńskiemu. Bo to o to chodzi, że jak jest jakaś narracja w przestrzeni, teraz nie ma już szczujni telewizyjnej, nie da się tego podkręcić maksymalnie, no ale jest Air Today i Air Today plus portale różne przyległościowe. Zresztą w Air Today to się zaczęło kręcić, żeby było jasne. I to jest ciekawe. Jest taki pan Świrski na przykład, przewodniczący radiofonii tamtego i owego, który po prostu wydaje miliony, żeby pojechać na inaugurację Trumpa. I ścigał, z tego co pamiętam, właśnie i Radio Tok FM, i TVN, a jakoś teraz milczy, jak są paski nienawiści w Air Today. No i pytanie, gdzie my się znajdujemy. I w tym tweetie Donalda Tuska tam jest bardzo ciekawa rzecz do pana Andrzeja Sebastiana. Zresztą pan Donald Franciszek Tusk, żebyśmy tutaj byli konsekwentni, napisał, że pan Andrzej powinien się przyzwyczaić, że teraz tak będzie, że będzie normalnie, że nie będzie się premier dowiadywał ani prezydent, jak tam śledztwo, tylko prokurator robi śledztwo po prostu. I prokuratura przeprowadza proces dowodowy, etc., a niezawisły sąd wydaje wyrok. Niech pani tak zwróci uwagę, jak bardzo się od tego odzwyczailiśmy, że normalność traktujemy jako jakieś dziwne rzeczy, a ta patologia, która była przez 8 do 10 lat, wydawała nam się normalnością. To jest straszne, że można tak zamanipulować nami jako społeczeństwem, narodem i tak dalej. No ale nie jesteśmy wyjątkiem. Miliarderzy wymówili głodnym i bezdomnym, że są ich reprezentantami, także to też może być ciekawe. Panie doktorze, nie chciałabym nadużywać pana doktora cierpliwości. 2 krótkie kwestie na koniec. Dobrze. Zbigniew Ziobro na swoich mediach społecznościowych nazwał ministra Adama Bodnara, zacytuję,
gangsterem i bandytą o rozumku Puchatka i spuentował: nie ma kwestii, czy będziesz siedział, jest tylko pytanie, kiedy. No odetchnę sobie, bo poraża mnie ta bezpardonowa zuchwałość i arogancja byłego ministra. I tak się zastanawiam, co rozzuchwaliło, co tak ośmieliło pana Zbigniewa Ziobrę. Zwykliśmy mówić, że z Putinem trzeba rozmawiać jego językiem, twardym, bezkompromisowym, bo tylko taki język przywódca Rosji rozumie. Czy per analogiam z politykami mówiącymi jak Zbigniew Ziobro też należałoby rozmawiać w ich konwencji? Nie, dlatego że, jeżeli chodzi o polemikę, możemy podyskutować, natomiast pan Adam Bodnar, czy ktoś chce, czy nie, jest wybitnym prawnikiem. Dał dowód, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, dał dowód, jak był tam szykanowany pomiędzy, i daje dowód teraz. To jest bardzo ciekawe, bo Adam Bodnar daje świadectwo zarówno swojej stronie, powiedzmy, sceny politycznej, która jest bardzo niecierpliwa i tam bardzo ostro atakują go i byli koledzy, i koleżanki, i z adwokatury, i z uczelni różnych, i z organizacji, a on konsekwentnie robi swoje, bo to już widać jest. Bodnar osiągnął taki etap dla Donalda Tuska, gdzie Tusk może powiedzieć, że mój rząd jest sprawczy. To jeszcze nie ma procesów i tak dalej, ale prawdopodobnie chodzi o to, że to jest tak przygotowane, żeby nie było już czepiania się, że coś tam czegoś nie ma, albo ktoś na szybko coś zrobi i tak dalej. A wypowiedź pana Zbigniewa Ziobry pokazuje jednak na głęboki lęk. To jest sytuacja, ja tak to czytam, ja nie znam pana Ziobry, ale obserwuję go od wielu nastu lat, czy 10 lat, wielu 10 lat, jak się pięknie rozwinął aż do tego początku, bo na początku zawsze jest 0, później jest 1, 2, 3, 4 i 5. I teraz w momentach, kiedy są dla niego krytyczne, on przede wszystkim traci nerwy i jeżeli to jest wystąpienie publiczne, to przede wszystkim idzie w górę głosowo i mówi: Jarku, bądźmy razem i coś w tym stylu. Tam coś powiedział jeszcze takiego i mam nadzieję, że nie okażecie się fujarami. To są przejawy stresu. I teraz, jeżeli taka wypowiedź nastąpiła, to ciekawe, że ktoś mu doradził jeszcze tego Puchatka, bo sam tego nie wymyślił. Może żona, panie doktorze, może żona. No tak, to prawda. Tutaj atut jest bardzo duży. Pani małżonka jest akurat biegła w tych sprawach różnych, medialnych. Tak jest. Na pewno dużo bardziej niż szanowny małżonek, bo w przypadku, kiedy użyjemy, że jesteś Puchatkiem, czy tam, to jest komplement dla pana Bodnara, bo jest miły, sympatyczny, mało razy widziałem go zdenerwowanego, natomiast takie właśnie wyrzucanie z siebie: popamiętasz mnie, świadczy o tym, że być może pan Ziobro już przeczuwa, że jednak prokurator się zbliża, już puka do jego drzwi i że skończy się rumakowanie pod tytułem, że możemy wszystko, bo Prawo i Sprawiedliwość jest o krok, czy było o krok teraz udowadniania ludziom, nam, społeczeństwu, że rzeczywiście jak jesteś w polityce wysoko, to mogą ci skoczyć. Ja nie wiem, czy tak nie będzie oczywiście jeszcze, bo słyszałem już głosy takie symetrystów szczególnie, że no ale jak zamykać byłego prokuratora, byłego ministra, przecież tam zrobią mu krzywdę i tak dalej. To co to jest za argument? To znaczy, jak ja będę ministrem, czy premierem, czy prokuratorem, to mogę robić wszystko, bo mnie nie zamkną, bo mi krzywdę zrobią pozostali osadzeni. No to po pierwsze, to trzeba naprawić system penitencjarny, jeżeli tak jest, a po drugie, no przepraszam, jest wina, jest kara. No to nie może być tak, że to są ludzie wyjęci spod prawa i robią sobie co chcą, a później nie możemy ich zamykać, ponieważ być może nie będą mile przyjęci w celi. No, ja nie wiem, bo to jest daleka droga, to trzeba jeszcze proces przegrać, być skazanym, etc. Ale ten rodzaj histerii u pana Ziobry występuje w sytuacjach ekstremalnych. Na koniec, panie doktorze, taka dosyć gorzka refleksja. Pan doktor wspominał o tym, że gdzieś należy sobie powiedzieć stop.
Jak zazwyczaj tym punktem stop jest odejście z tego świata, jest śmierć. Jak wspomniałam, pani Barbara Skrzypek była zaufaną i lojalną współpracownicą prezesa przez wiele lat. Ja przepraszam rodzinę zmarłej, ale czasami trzeba nazwać rzeczy, których dopuszczają się inni po imieniu. Zatem zapytam, czy naprawdę nagrodą za tyle lat oddanej służby musi być służba nawet po śmierci, panie doktorze? Wydaje mi się, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że zarówno rodzina pani Barbary, z tego co czytałem, Skrzypek, jak i ona sama, w momencie odejścia na tę emeryturę, to co mówiliśmy na początku, ze względów zdrowotnych, każdy ma prawo chorować. Ja oczywiście też protestuję bardzo mocno, bo burzy się we mnie krew, kiedy słyszę, że starsza kobieta, no 66 lat w tej 66 chwili, lat, otóż to. to przepraszam najmocniej, to są ludzie w sile wieku. Oczywiście no, choroba nas Tak. stopuje i to można mieć 25 i być zastopowany przez chorobę, i 45, i 55, i 66. To jest też obrzydliwe takie, że tam starsza kobieta. Rodzina nie składała żadnych pretensji i nie słyszałem, że po odejściu na emeryturę pani Barbara była jakąś czynną komentatorką, tak? Czy w związku z tym myślę, że jednak całe odium obrzydliwości bierze na siebie pan Kaczyński i koleżanki i koledzy, że tak bardzo polityka im po prostu namieszała w tych głowach i zepsuła ich. Jeżeli nie byli zepsuci, to są. To ja im mówię z zewnątrz, są zepsuci. Że już nie rozróżniają tego sakrum od profanum. I to nie jest tak, że nie ma granic. Są granice. Są granice chociażby takiej przyzwoitości ludzkiej, ale wiem, że teraz wychodzę na naiwniaka, bo z drugiej strony... Może na przyzwoitego człowieka, panie doktorze, po prostu. No, tak chciałbym o sobie myśleć oczywiście i za takiego się uważam, ale wie pani jak to jest. Natomiast polityka tutaj uwydatnia takie te najgorsze instynkty, takie pytanie tylko po co, tak? Bo jeżeli, nie wiem, była marszałek Sejmu, pani Witek, tam dzisiaj jakieś dywagacje uskuteczniała, to tylko cały czas daje dowód na to, że była przypadkową osobą w przypadkowym miejscu. Te wypowiedzi też, nawet nie tylko dotyczące pani Barbary Skrzypek, ale w ogóle dotyczące prawa, różnych zachowań tych wiceministrów sprawiedliwości, ja ich się czepiam ewidentnie, ale pokazują, że to byli ludzie, którzy rządzili, ustanawiali dla nas prawa, a nie mogli, znaczy nie powinni się zbliżać nawet do takich rzeczy jak ustanawianie prawa, czy zarządzanie jakimiś instytucjami, rozdawanie sobie przywilejów, korzystanie z służbowych różnych takich właśnie udogodnień, bez żadnych granic, bez żadnego wstydu. No to naprawdę pokazuje, że rządzili nami ludzie o przerażającej mentalności i przerażających takich doświadczeniach, tylko nawykach, jakichś takich przyzwyczajeniach, że nie patrz w dal, wal po szmal. I jeszcze na dodatek teraz, co mnie też osobiście już trochę śmieszy, ale bulwersowało mnie, że oni są tacy biedni i takich wszyscy atakują. I to jest taka skala, że tu nie rządzi się państwem, tylko się rozlicza. No właśnie się jeszcze nie rozlicza. To jeszcze powinno być rozliczone w wielu miejscach. Ja już pomijam Orlen i sprzedaż Lotosu i jeszcze tam tych rzeczy jest mnóstwo. Tu NCBR, teraz NIK z kolei podał różne też rzeczy. Ja rozumiem, że skala jest nie do ogarnięcia. Ja też czasami siadam i mówię, dosyć mam tego. Natomiast większość na to liczy, że grube sprawy będą rozliczane, a te takie najniższe, to nas się pominie, bo już nie będzie czasu i tak dalej. Stąd jest też gra o prezydenta, który będzie mógł ułaskawiać, zanim ktoś zostanie w ogóle skazany. Nie? To dał nam przykład Andrzej Sebastian, jak wetować mamy. I to też jest ważne, żeby sobie ludzie zdawali sprawę, że jak będą głosować przeciwko komuś, to niech się zastanowią, kto jest po przeciwnej stronie. Jaki jest wybór. Bo to może się okazać kluczowe.
Panie doktorze, choć tematy były bardzo trudne, to dla mnie jak zwykle niezwykła przyjemność móc z panem doktorem porozmawiać. Serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami pana wiedzą i opiniami, a naszym widzom dziękuję za uwagę. Polecam nowy nasz kanał Radio Rebeliant News, na którym aktualne komentarze, ostatnie rozmowy z panami redaktorem Tomaszem Piątkiem i Markiem Czyżem. Zajrzyjcie koniecznie, zapraszamy do subskrypcji. Do zobaczenia, dziękuję. Ja bardzo dziękuję pani redaktor i państwu za to, że oglądaliście i jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia pani redaktor z okazji urodzin. Wszystkiego najpiękniejszego, co pani sobie wymarzy, niech się spełni. Dziękuję serdecznie panie doktorze, jestem zaszczycona. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Tomasz Piątek w Radiu Rebeliant i dla Radia Rebeliant. Proszę Państwa, mamy w naszym kraju media partyjne, propagandowe, które kłamią. Mamy media głównego nurtu, które czasem coś nam powiedzą. I mamy media niezależne, odważne, jak Radio Rebeliant i jak kanał Reset Obywatelski, który reprezentuję. Dlatego gorąco Państwa zachęcam do subskrybowania Radia Rebeliant i do subskrybowania kanału Reset Obywatelski. Dziękuję bardzo.